Niedzielny poranek. Opuszczamy ateńską marinę Alimos. Tutaj w Alimos mamy znacznie więcej przestrzeni niż w Lavrio w marinie Olympic. Odległości między rzędami jachtów są większe, więc manewruje się znacznie wygodniej. Alimos, dziś elegancki rejon Aten, był ważnym miejscem już w starożytności. Tutaj urodził się jeden z największych historyków tamtych czasów, Tukidydes. I tutaj odbywały się tesmoforie, hucznie obchodzone święta ku czci Demeter i Persefony, które miały służyć zapewnieniu urodzaju. Tak więc opuszczamy urodzajne ziemię Alimos i wypływamy na szerokie wody w kierunku wyspy Poros. Zaraz za portem dołączył do nas gość na desce do wiosłowania. To co, ścigamy się? Zawołał. Długo prosić nas nie trzeba było. Dodaliśmy obrotów. A on, szybciej, szybciej. Open the machine in order to change as fast as I can. Yeah? Okay. That would be funny. Let's try. Mimo że skończył w wodzie, moralnie wygrał. To był pojedynek mięśni z maszyną. A jak się nazywa ktoś, kto pływa na desce SUP? Może super? A pływamy po wodach Zatoki Sarońskiej dzięki wsparciu ludzi z Globe Sailor. Pomogli nam w wyszukaniu idealnego jachtu na tydzień. Ty też możesz zajrzeć na ich stronę i zarezerwować jacht. Grota stawiamy na leniuszkę, dlatego że jest mały wiatr, więc nawet nie jechaliśmy prosto pod wiatr, żeby było łatwiej po prostu. Ale teraz jest wyciągnąć truć. No, ale nie tak trudno. Przepływamy obok wyspy Egina. To ona. I gdzieś tutaj na górze jest świątynia bogini Afai. Afaja, inaczej Britomantis, inaczej Diktyna, urodziła się na Krecie. Zresztą nie gdziekolwiek, tylko w wąwozie Samaria. Była jedną z towarzyszy Artemidy. I tak jak jej patronka, do facetów nie miała chęci. A tu Minos się napatoczył, król Krety. Uciekała przed nim, uciekała po całej wyspie, aż w końcu rzuciła się ze skały do morza. To było niedaleko Chani, na półwyspie Rodopu. Przy wyspie Agistri wyłowili ją rybacy i ci też okazali się czuli na jej wdzięki. I znowu musiała uciekać. Wtedy Artemida założyła jej na głowę wianek, dzięki czemu dziewczyna stała się niewidzialna. A wyspa Agistri, dziś tak się nazywa Agistri, zyskała starożytną nazwę Kekrifalia. Na Agistri panna też nie zagrzała miejsca, to wciąż nie był koniec jej podróży. Aż trafiła na Eginę. Tu odzyskała spokój i stała się obiektem miłości nienachalnej, nieagresywnej, a naznaczonej czcią. Tu dla niej jako Afai zbudowano świątynię, która stoi do dziś. Fajna łódeczka, Fata Morgana się nazywa. Młodsza, nie wiem czy młodsza, ale mniejsza siostra Rafaeli. A pomogli nam ją wybrać ludzie z Globe Sailor. A wiecie co mi się podoba w tym jachcie?
elektryczne spuszczanie wody w toalecie. Bardzo przydatne, bo to siłowanie się z tą wajchą to jest okropieństwo. Ale wracając do Globe Sailor, najpierw pomogli nam wybrać jacht. Potem, tuż przed rejsem, przysłali nam roczny dostęp do aplikacji Navili, która już nam się tutaj przydała w trakcie tego rejsu. A teraz, jak już tu jesteśmy, dostaliśmy maila z pytaniem, jak przebiega nam rejs. No więc przebiega nam bardzo dobrze. O, jak dobrze być znowu na jachcie. Podobno Platon powiedział, choć niektórzy twierdzą, że Arystoteles, że są 3 rodzaje ludzi. Ci, którzy są martwi, ci, którzy żyją oraz ci, którzy żeglują po morzach. A drony? No jest wszystko fajnie, tylko latałem dronem bardzo nisko nad wodą. W którymś momencie dron dotknął wody i zwariował. Wskazał, że nie wiem, już overheated, zaczął latać w tej z powrotem i prawdopodobnie gdzieś wylądował na wodzie. No i taka historia. Jedziemy teraz szukać go. Tu gdzieś jest przed nami. Zobaczymy, albo będzie, albo nie. Na pewno jest to jego ostatni moment życia, bądź połową. No. Na jachcie nudy nie ma. Raz jest wiatr, raz nie ma wiatru, raz jest wiatr. Jej, tak się ładnie płynęło, co? A teraz płyniemy 1,5 węzła, przy wietrze 4, więc i tak dobrze chyba. Więc niestety wydaje mi się, że czas na silnik, co? Trochę, no. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nam postawić kawę. Link znajdziesz w opisie. Dzięki. Płynęliśmy tutaj do przesmyku. Takie zwężenie przed wejściem na Poros. No i bardzo często tutaj jest duża siła wiatru. No i właśnie nas też tutaj złapało. Teraz zrobiło się 15 węzłów, chociaż przed chwilą było może 6, może 7. No, tutaj łódki też się troszeczkę przeginają. Więc jak macie ochotę pożeglować sobie na ostro, no to właśnie tu. Już. Jacht płynący przed nami zgubił odbijacz. Wyłowiliśmy go. Następnie nastąpiło przekazanie drogą morską. Zastanawialiśmy się, czy załoga nie ćwiczyła manewru człowiek za burtą. Ale w takim wąskim przesmyku przed Poros to nie byłoby rozsądne. Zbliżamy się do Poros. Z oddali widać wzgórze obsypane białymi domkami. Warto uważać na prom, który przepływa tędy dość często, łącząc Pelopones z wyspą. Wiecie, coraz bliżej jesteśmy Poros i dopływamy do tego portu miejskiego. Zwykle on jest pusty. No, może my pływamy poza sezonem często, więc jest, tak tam się wydaje. No teraz wygląda na to, że jest zatłoczony i tak się rozglądamy, patrzymy i wszystkie miejsca pozajmowane. No ale podpłyniemy bliżej, może coś się znajdzie. No i cumujemy. Mamy miejsce, ponieważ właśnie odpłynął spory jacht. To miłe, że przechodnie pomagają w cumowaniu. Ci, co na lądzie, pomagają tym, co na morzu. Tak cumuje się najlepiej.
firmament made of borrowed time. You're holier than I am. Co, jak manewr? Dobrze, tak spokojnie. No tak, za pierwszym razem. No. Troszkę się przestraszałam, że kotwica nie trzyma. Złapała. No, mieliśmy szczęście, bo akurat wypłynął jakiś jacht większy. Niestety dzięki temu jesteśmy też w takim miejscu, gdzie mamy nierówno cumy przyczepione i trochę jacht krzywo stoi. I nie ma tam cumy na lewej burcie, żeby polera jakiegoś, może tam spróbuję. Potem jeszcze jest poler jakiś. Tam spróbuję. O, na tym. Stanęliśmy w moim ulubionym miejscu Poros, przy domu na skale. Tutaj jest taka wysoka skała, na której jest dom. Uwielbiam to miejsce. Będzie można sobie z pokładu patrzeć na nie. Poros to prawdziwa piękność. Bladolica z różowymi policzkami bugenwilii. I jak to prawdziwa dziewczyna, Poros jest zmienna. Deptak nad wodą wita turystów otwartymi ramionami. Gwarny, pełen życia, kłania się przybyszom. Wąskie uliczki w głębi miasta są skryte, tajemnicze i zwodzą nieznajomych, prowadząc w zamknięte zaułki, z których nie sposób znaleźć wyjścia. A my przyszliśmy sobie napić się wilka. Tylko wilka. No i się zgodzili, chociaż to nie w restauracji. Ale zazwyczaj I najczęściej jest tak, że my mówimy coś po grecku, a oni mówią po angielsku. No i taka rozmowa. My Ewcharistume. No, pan kelner, no welcome. I to nie ciągle, ale zawsze tak jest w sklepach. No i jak zawsze. Marcin mówi napli rosume, czyli chcemy zapłacić, a kelner mówi of course. Często budzę się wcześniej, wtedy wychodzę na spacer. Uwielbiam atmosferę poranka, kiedy w ciszy masz poczucie, że wszystko może się zdarzyć. Poros ma ten stary sznyt, kiedy rzeczy zwyczajowo nieładne czy zaniedbane nabierają uroku i niezwykłego piękna. Urwana bramka, obdarta z farby okiennica, przewrócony murek. Obiektywnie oburzają. A tu w Grecji, tu na Poros, to zachwyca. Czy to nie jest magia? Dokąd się wybierasz, kotku? W jaką trasę? To jest ranek na Poros. Już wszyscy się zbierają do wypłynięcia. Tutaj nawet cumy już oddają. A ja idę do kawiarni, bo znowu Agnieszka się zgubiła. Wyszła rano
sobie wcześniej wstała na spacer, a ja śpioch, to sobie jeszcze pospałem, ale teraz idę się z nią spotkać właśnie na kawkę. Piękna Poros. Porana wąskimi uliczkami i schodkami. No, schodki urocze. Działają na wyobraźnię. Wszakże w pewnym momencie w człowieku wiekowym czy dojrzałym musi się obudzić gospodarska wyobraźnia. A ona może zastanowić się, jak tu wnieść lodówkę. To tak jak z naszym wynajmowanym domem w Stermach na Krecie. Miał 200 lat. Totalną historię, bo jego część była wioskowym kafejnowym. I działało na naszą wyobraźnię. Działało, kiedy robiliśmy zdjęcia i cieszyliśmy się jego urokiem i duchem. Do czasu, kiedy trzeba było podstawiać wiadro w kuchni, kiedy padał deszcz, albo kawę wylaną na piętrze wycieraliśmy na parterze, szpary w podłodze. Grecki właściciel mówi, no to stary dom, wszystkie stare domy przeciekają. Moja polska wyobraźnia gospodarska podpowiada, że chyba niekoniecznie tak musi być. Ale jesteśmy w Grecji. Poros jest przecięta wąskim przesmykiem, przez który tworzą się tutaj dwie wyspy. Od południa mniejsza Saria i od północy większa Kalabria. Łączy je niepozorny most. I tak to mamy paradoks saroński. 2 równa się 1. Wspaniale jest spotykać Was w portach. Te wszystkie rozmowy o żeglowaniu i życiu na jachcie. Często słyszymy, że oglądają nas też młodzi żeglarze. Cześć. Fajnie jest z Wami przybić piątkę. Agnieszka i Marcin. To co? To co? Robimy sobie zdjęcie? Uwaga! Mamy to! No, dziękujemy. No właśnie przepłynęła szybka łódka high speed i zrobiła troszeczkę zamieszania w porcie, ale już się uspokaja. To było bardzo krótkie. Na szczęście nic się chyba nikomu nie stało, ale troszkę łódki tańczą jeszcze. No. Oj. Patrzę na maszty. No, ale bezpiecznie chyba. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.